Cześć, jestem Tom i mam nawrót raka rdzeniastego. No i co z tego? Serio, to nie TVN dramat, by robić sensację i grać na emocjach widzów. No bo po co? Po to, żeby pół internetu mi pisało, jak bardzo mi współczuje i składało mi kondolencje, jakbym już umarł? No k***wa. Diagnoza nowotwór to nie koniec świata i z tego co pamiętam, to zacząłem żyć dopiero po pierwszej operacji, tak naprawdę. Mam stwierdzony stopień niepełnosprawności z powodu permanentnego braku czucia w jednej stronie mojego gardła. Ogólnie powinienem być niemową. Tak, to ja. Ten co tak drze ryja, tam właśnie. Czy coś tam próbuje śpiewać. I wiecie co? I k***wa kocham to robić. I mało tego, z moim superciałem jestem także amatorskim zawodnikiem sportów walki i choć dostawałem łomot na niejednych zawodach, z dumą noszę barwy mojego klubu i nie poddaję się w treningach, ciemniając na badaniach lekarskich, by dopuścili mnie do startów. Mógłbym mieć wymówki, by tego nie robić, tylko po co? Żeby pierdzieć w kanapy i wegetować? No nie wydaje mi się, bo to nie jest życie, na które mnie stać. Jestem już po 3 operacjach i jednej radioterapii i za każdym razem słyszałem: wytniemy to panu i będzie spokój. Ja kurwa, na bank. Zgadnijcie, co usłyszałem teraz podczas przedstawiania mi diagnozy. No oczywiście, że to samo. Tu wytniemy, tam wytniemy, poleży pan trochę, poodpoczywa sobie na L4 i będzie spokój. No nie, dość już wierzenia w takie bajki, bo równie dobrze mogę wierzyć w jednorożce, świętego Mikołaja i całą resztę takich rzeczy, a to nie o to chodzi. Próbowałem się leczyć na tyle sposobów, na ile mogłem, bo umówmy się, przeciętny Krystian z pensją 1500 zł nie jest w stanie zainwestować w alternatywne leczenie, prywatnych lekarzy, ani nawet rekonsultację swoich wyników. Ta maszynka do obracania pieniędzmi jest jedną z najgorszych możliwych wytworów ludzkiej znieczulicy. I tu pojawiam się ja. Nie wiem, czy ktoś już przede mną to robił, czy nie, ale poczynając od dziś, będę na tym kanale przedstawiał różne aspekty codziennego życia, wszystkie metody, które podejmowałem i podejmę, by w głównym celu pokazać całemu światu, że z rakiem można wygrać. I właśnie to zamierzam zrobić. Wygrałem 4 walki do tej pory i przyszedł czas, by wygrać w końcu wojnę. Nie zamierzam walczyć na jednym froncie i co więcej zamierzam upierdolić łeb u podstawy dupy temu czemuś, co się we mnie tli. Nie operacjami, które zostawiam sobie jako ostateczność, lecz podejściem od strony psychologicznej oraz fizycznej. Będę na bieżąco udostępniać materiały, w których dosłownie na żywo pokażę wam i całemu światu, że wyroki to są w sądzie, a nie u lekarza. Z nowotworu można wyjść przy wystarczająco dużej chęci do życia, na którą każdy ma wpływ. Nie jestem psychologiem, nie jestem specjalistą, no chyba że od bycia upartym osłem. Nie jestem mówcą motywacyjnym, ani jakimś kurwa coachem, który życie zna z podręczników i próbuje w ten sposób wpajać ludziom pseudomądrości. Jestem taki jak ty. Nie zamierzam udawać kogoś, kim nie jestem. Jeśli odczuwam potrzebę przeklnięcia, to robię to tak jak i ty. Nie mam supermocy, nie mam ultranadnaturalnych zdolności, które wyleczą mnie same. Mam tylko jedno, tak jak ty. Wolę do życia. Zdaję sobie sprawę, że 95% osób, które to ogląda, mój problem nie dotyczy bezpośrednio. Może masz 15 lat, może 20, może i nawet 50 i może nawet nigdy tego nie doświadczysz, ale może przyjść moment, którego nikomu nie życzę, w którym ktoś, kogo znasz, będzie w takiej sytuacji. Czy to będzie nowotwór, czy podobna choroba, co przy obecnych statystykach jest bardzo prawdopodobne, warto wtedy wiedzieć, jak dana osoba może myśleć, co nią motywuje, jak dana osoba może chcieć, by jej pomóc. Na taką sytuację warto po prostu wiedzieć, co jej czy jemu siedzi w głowie, bo tego nie powie ci nikt, a szczególnie dotknięta tematem osoba. Ludzie są różni i nie wszystko, co tu powiem, może być zastosowane do każdego przypadku, ale mam nadzieję, że przynajmniej otworzy ci to światopogląd na inny rodzaj myślenia. Bo z własnego doświadczenia wiem, że my, onkokoledzy i koleżanki, myślimy falami zrozumiałymi tylko dla nas, o czym przekonałem się na własnej skórze. Mam nadzieję, że ten kanał i że moje słowa pomogą chociaż jednej osobie, która będzie tego potrzebować w danym momencie. Dla mnie to wystarczy do nazwania całej mojej pracy sukcesem i wierzę, że już niedługo ktoś z was będzie mógł powiedzieć potrzebującej osobie: stary, nie załamuj się, widziałem gościa w necie, który dosłownie w transmisji na żywo pokonał raka. Bo da się to zrobić i zamierzam to udowodnić. Nie obchodzi mnie los, nie obchodzi mnie przeznaczenie, w które nie wierzę, nie obchodzą mnie zbiegi okoliczności oraz większe czy mniejsze zło i cała ta beznadzieja, którą karmią nas każdego dnia. Ja dziś żyję i to się dla mnie liczy.
Będę żyć jutro, tak czy inaczej, bo tak chcę. Stare polskie przysłowie, wiara czyni cuda, jest bardzo na miejscu w tym wypadku. Tylko pamiętajcie, że najpierw trzeba uwierzyć w siebie i mam nadzieję, że ja wam w tym pomogę, jeśli sami tego nie potraficie. A więc cel jest prosty. Pokonać ostatecznie raka i wygrać życie. Wydaje się trudne? Podtrzymaj mi piwo czy tam odżywkę białkową i patrz jak to się robi. Cześć.